Cześć, witam serdecznie, tu kanał Innymi Oczami, Paulina z tej strony, witam się z Wami dzisiaj serduszkowo. O, taki kubeczek mam, nie wiem czy to będzie widać, tam jest serduszko w środku. I tak, witam się z Wami walentynkowo. O, taką świeczuszkę mam, wkładam sobie taki wkład i sobie palę takie coś. I tak, powiem Wam szczerze, ostatnio trochę się działo przez te dni. Nie byłam w stanie tego zrelacjonować, bo zajmuję się różnymi rzeczami, które mnie ostatnio absorbują i muszę niestety poświęcić się tym rzeczom. Chociaż je bardzo lubię, ale przyszłam do Was z takimi rzeczami, że chcę Wam trochę opowiedzieć o tym, co się w ostatnich dniach zdarzyło, bo to jest bardzo fajne o tyle, że chodzi tu głównie też o Kacpra i co ostatnio się zdarzyło, obcięłam mu włosy maszynką. Od niepamiętnych czasów Kacper pozwolił sobie obciąć włosy maszynką. Ci, co obserwują nas na Instagramie, może wrzucę jakieś zdjęcie z nową fryzurą Kacpra. I powiem Wam szczerze, że kiedyś było tak, że był kilka razy u fryzjera, można to policzyć na palcach jednej ręki i nie lubi za bardzo chodzić do fryzjera, bo po pierwsze jest tam głośno, po drugie, no, jak jest nieodpowiedni czas, dużo rzeczy go rozprasza. Nie wiem, jakby było teraz po zastosowaniu tych leków, ale generalnie powiem Wam, że może by się udało. Na razie póki co spróbowałam tak w domu. No i powiem Wam szczerze, że ja się pytam Kacpra ostatnio, co robimy tak wieczorem? Obciąć Ci te włosy czy nie? Mówi tak. Chcesz maszynką? Mówi tak. Wyciąga maszynkę, a on bierze krzesełko z pokoju i idzie do kuchni. Małe krzesełko i musiałam na tym krześle obcinać. Nie miałam pelerynki, zrobiłam pelerynkę z worka do śmieci, zrobiłam miejsce na ręce, bo mam takie olbrzymie worki, jak coś przykładowo sortuję, jakieś rzeczy, w których nie chodzę albo coś tam, to po prostu do tych worków wkładam. No i poświęciłam taki jeden worek, Kacper był zadowolony, potem go wykąpałam i było wszystko fajnie i tak się ogląda do lustra i mówi schön. Ale mi się śmiać chciało po prostu. Fajnie, że mu się podobało. Tak, jak widzicie tutaj z boku siedzi Mani. Tak, przywitaj się z widzami. Poranna toaleta musi być. I druga sprawa jest taka, że w tym tygodniu się działy takie rzeczy, że Kacper, ja coś tam robiłam przy biurku, Kacper przyszedł do mnie, no i nagle podchodzi mi do zeszytu, zaczyna mi mazać. Ja mówię, Kacper, chcesz porysować? Mówi tak, dałam mu taką tablicę, ma taką na baterię, gdzie jak naciśnie się na punkcik kosz, to wtedy się ten cały obrazek, co narysował, zmazuje na taki rysik. No i on sobie to na tej tablicy tutaj siedział i chyba, no bez kitu, z 2 godziny grube rysował sobie różne rzeczy. I ja nie mogłam swoich rzeczy robić, tylko musiałam przy nim siedzieć i mówić mu, co ma narysować. No i mówiłam mu, narysuj to, narysuj tamto i patrzę, rysuje, nie? Ale tak mu się zmieniły te obrazki w przeciągu krótkiego bardzo czasu, bo w zeszłym roku zaczął oglądać, znaczy się w książkach już dawno siedzi, ale po prostu przeglądał sobie książki i patrzył na książkę i rysował to, co jest w książce. No i tak przerysowywał sobie. No i teraz generalnie jak coś mu powiem, to narysuje. I wszystko ma ręce i nogi i w ogóle i głowę i tak dalej. Ja mówię, narysuj świnkę Pepę. Narysował mi Pepę z nogami, z rękami, z głową, pyszczkiem i tak dalej. No i mówię, no fajnie, nie? No i te rysunki mają po prostu już jakąś formę. Od zeszłego roku zaczął tak, ale teraz naprawdę przycisnął z tym rysowaniem i powiem szczerze, ta grafomotoryka coraz lepsza. No i zamierzam chyba wyciągnąć, nie wiem, może jak się uda w weekend, Schreibpilot, taka książka z takimi
jakby powiedzieć, żeby takie ryninkami, żeby ołówek nie wyskakiwał. Przykładowo jest trójka i rynierką napisana jest trójka i on jedzie po tej trójce, żeby po prostu ta grafomotoryka mu się jeszcze poprawiła, jeszcze tam ustabilizowała w tej rączce i żeby mieścił się w liniach, bo Kacper ma problem jeszcze mieści się w liniach. I ostatnio pokazałam mu, jak się gra w kółko krzyżyk, no i widzę, że powoli załapuje. Byliśmy na placu zabaw w niedzielę i był taki chłopczyk, co siedział na tej huśtawce, takiej, wiecie, jak jest dwoje dzieci, jest ta poprzeczka i sobie tak huśtają się, nie? No i Kacper zawsze myślał, że jak on się będzie tak huśtać i nogi mieć w górze na tym szczebelku, no to ta huśtawka ruszy, ale nikt go nie pohuśta na tym, nie? A ja mówię do niego tak, odepchnij się nogami. I Kacper już ma powoli tyle sił w nogach, że się normalnie odepchnie nogami. Ja mówię, no widzisz, umiesz sam, nie muszę cię wcale huśtać. Mam nadzieję, że kiedyś załapię nawet tą konwencję tego typu, że jak jest ta normalna huśtawka, ta łańcuchowa, wiecie, z tą kładką i siądziecie i się huśtacie, że macie do przodu i do tyłu ruszać nogami. Póki co Kacper jeszcze jest sztywny. Siedzi w tej huśtawce, ale no jeszcze to huśtanie nie jest takie, jakie powinno być, ale wydaje mi się, że załapie to. Także wiecie. Druga rzecz, o której wam chciałam powiedzieć, miałam ostatnio problem z kotem. Mani mi sikał po kątach. Nie jest kastrowanym kocurem, za chwilę będzie mieć roczek. 3 marca będzie Mani obchodzić roczek, będzie mieć swoje urodziny. I powiem wam szczerze, i tak myślimy w domu, co tu zrobić z tym, nie? No bo miał dość taką kuwetę, która wydawała się już trochę za mała. No i tak myślę, chyba to może być powód albo tego typu, że on u nas zaczął spać w sypialni i z tą kuwetą musiałam latać to do pokoju, to do sypialni, ale teraz generalnie kupiłam 2 kuwety, większe, lepiej się je sprząta. Za chwilę wam pokażę tutaj, poczekajcie chwilę, tylko kupiłam taką kuwetę, wybaczcie, jeszcze nie posprzątałam, już będę sprzątać, ale kupiłam taką kuwetę i wczoraj kupiłam takie, o widzicie, nowy drapak i nową zabawkę, bardzo fajnie ją łapie, także no spodobało mu się to, wybaczcie za bałagan, wczoraj robiłam pranie, także wiecie, idziemy do sypialni, tu mój orbitrek. Pokażę wam na tej kuwecie, bo tu nie jest za bardzo nic narobione w środku. Wygląda w miarę czysto. Tam muszę posprzątać, wybaczcie jeszcze raz. I powiem wam szczerze, że ta kuweta jest o tyle fajna, że dźwigacie sobie to, jak sprzątacie, to się nic nie rozsypuje, bo w tamtej kuwecie nie szło tego dźwigać, tego od góry. No i tamta, widzicie, jest zielona. Chciałam mieć taką samą, ale no wiecie, nie szło. No i nowy dywanik kupiłam i powiem wam, na tym dywaniku mnie się rozsypuje i są takie kosteczki, to tego nie widać, ale są takie kosteczki, gdzie się to wszystko zatrzymuje tutaj i nie rozsypuje się gdzieś tam na podłogę. Także ten dywanik jest bardzo, bardzo fajny. Także jak macie kotka, to takie właśnie dywaniki, one nie są drogie i ta kuweta też bardzo fajna. Żwir jak najbardziej zbrylający się i amortyzujący zapachy. Że nieprzyjemne zapachy, wiecie, miałam takie coś, że właśnie on tutaj robił po tych kątach i musiałam po prostu kupić nową, wpaść na pomysł. Właściwie to mi teściu podpowiedział z tym pomysłem, żeby zrobić tą drugą kuwetę. No i tak myślę, rzeczywiście, no jakoś to klapło. Także wiecie, o, ruszyłam zabawkę i patrzcie teraz. Wracam kamerę i patrzcie. Mani, siedź, siadaj, usiądź. Czekaj. Zaraz chyba powinien złapać. Brawo! Widzicie, jak fajnie łapie? Tak umie łapać zabawkę. No. Także wiecie,
No, tyle chciałam Wam opowiedzieć. Jeszcze chyba polecę szybko do sklepu i widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!